Wysokowiące. Tak, tylko Wisła. Podsudeckie czy coś. Tak, inni ludzie. Ludzie piją i się awanturują. Nie doceniam się, przepraszam. To jest agresja fizyczna, ale nie agresja umysłowa. To się wiąże. Ciało nie wiąże w ogóle. Sorry. Dlatego mówisz o góralach, że dziwię się, że nie są agresywni. Się powiedzieli, oni są z Wisły. Bo to było nawiązanie do tego, wiesz, że ja wysłuchałam takiego długogodzinnego wywiadu z Kamolstwa. I że ten wywiad był, przedstawił go w sposób niesłychanie pozytywny, człowieka łagodnego i o fajnych wartościach, wrażliwego. I nie było zero takiego sfokusowania na sukces, wiesz, takiego prowadzenia sukcesu. Tak, 100%. No właśnie, ja też o tym myślałam, że ten zamek to miał małyżki, bo ja słyszę te zamek w ten sposób, tak, podejście. Że nie myślę, jak to osiągnąć sukces, tylko żeby zrobić najlepiej, co się da, wiesz, takie różne wartości. Ja myślę, że tego myślę, że zobaczył małyżek, to naprawdę ale takie fajne, przedtem sprawy, tak, raz dochodzi, raz nie. Jest uzdolniony. Co można prosić, nie ma? O, nie musi. Przed polecą jakoś inaczej pokarają dystrybucję do siebie, co? Też dobry pomysł. Arek, możesz tam ten mały stolik przynieść z rogu? Ale uwaga, przewód jest za krótki. Musi stać tu. Sorry. No. The length of the cable limiting the location of the computer. It's okay, it's okay.
Fortunately, we have very good technicians. Na szczęście mamy dobrych techników, so we can have a full experience. Everyone here can see and hear what's being said, and everyone connecting on the internet can also join in with us. Czyli zarówno tu obecni mogą doświadczać wszystkiego dzięki technice, jak również ci, którzy są połączeni przez internet, mogą doświadczać tego, o czym tu mówimy. And we even have Kimber Mache, who was giving this teaching in 2001, also 17 years ago, giving it again in the present. So we have the past and the present together in this same room. Również mamy tutaj Kempo Swetlingamca Rinpoczego, który udzielił tych nauk w 2001 roku, czyli zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość mamy w tym samym czasie, w tym miejscu. We'll start this session today by again hearing Rinpoche's explanation of the verse of the 8 kinds of basic goodness not to be shunned to refresh our memory. I tę sesję rozpoczniemy również od słuchania części wykładu Kempo Swetlingamca Rinpoczego na temat 8 przypadków zasadniczej dobroci, od których nie należy stronić, jako przypomnienie. So let's begin with reciting together the song of the 8 cases of basic goodness not to be shunned in Polish. So it's on page 7, and the last line on page 7 you need to skip since it's part of the English. Yes. Te osoby, które są nowe, prosilibyśmy o podejście. A present. Thank you. I feel like Santa Claus. Czuję się jak Święty Mikołaj. Giving out presents. But even though I'm giving out the presents, actually it's Thomas who is Santa Claus. He provided the presents. Rozdaje te prezenty, to Karma Czycilik wytworzył. So we'll sing the first page of this, page 6, in English, and then please recite the page 7 in Polish and also page 9 in Polish. Czyli zaśpiewamy wersję angielską, a później recytować będziemy wersję polską. I bow to the Lord who grants the bliss that is utterly supreme, which takes away the suffering of illness. For every being that's everywhere throughout the reaches of space, by administering the medicine of the 3 kinds. In the pure space of the sky, that's the sky of essential mind itself, the clouds of negative actions thickly gather.
but the mighty force of the powerful wind of the wisdom prana doesn't blow them away, but clears them up like this. Illness and its painfulness have neither base nor root. Relax into a fresh and uncontrived, revealing Dharmakaya way beyond all speech and thought. Don't shun them, pain and illness are basically good. What confusion takes to be taking place is negative forces would, but it's all simple and born unceasing, without anxiety or even worrying at all. Don't shun them, demons and gods are basically good. When the agony of illness strikes your fourfold elements, don't grasp at it stopping, don't get angry when it won't improve. Such adversities have the flavor of bliss that's free of contagions like. Your kleshas are not to be shunned, they're basically good. All our joy and the pain we go through, all our highs and lows, where real eyes have no ground, they are our friends. Don't try to stop pain, don't try to be happy, be free of all hope and fear. Samsara is not to be shunned, it's basically good. All 7 down. So please recite all of page 7 and 9 in Polish. Czyli recytujemy stronę 7 i 9 po polsku. Składam pokłon temu, którego błogosławieństwo jest najświętsze, temu, który oswobadza z cierpienia choroby każdą istotę we wszystkich krańcach przestrzeni, podając lekarstwo 3 kai. W czystej przestrzeni nieba, które jest niebem istoty umysłu, zagęszczają się chmury negatywnych działań, lecz moc potężnego wiatru mądrości prana ich nie rozwiewa, a przejaśnia je w ten oto sposób. Choroba ani jej boleść nie ma ani podstawy, ni korzenia. Odpręż się w niej tak na świeżo, tak naturalnie, ujawniając Dharmakaję, drogę poza wszelką mową i myślą. Nie odrzucaj ich, bo ból i choroba są zasadniczo dobre. To, co w pomieszaniu wydaje się dziać, jest dziełem negatywnych sił, lecz to wszystko to Twój własny umysł, prosty, nienarodzony, nieustający, bez niepokoju czy cienia zmartwienia. Nie stroń od nich, demony i bogowie są zasadniczo dobrzy. Kiedy agonia choroby dopada Twe 4 żywioły, nie lgnij do jej ustania, nie gniewaj się, gdy nie ma poprawy. Takie przeciwności mają posmak błogości, której nie ima się zakażenie, jakie niesie zaraza. Nie stroń do swoich pleśni, one są zasadniczo dobre. Wszystkie radości i każdy przebyty ból, wszystkie nasze wzloty i upadki,
kiedy urzeczywistnione są bezpodstawne, są naszymi przyjaciółmi. Nie wstrzymuj bólu, nie uszczęśliwiaj się na siłę, bądź wolny od nadziei i strachu. Nie stroń od samsary, jest ona zasadniczo dobra. I choć ten ludzki żywot nękany jest przez męki i choroby, nie sądź, że są złe, nie knuj, jakby je obejść, a to stanie się Twoją odznaką, Twoim dowodem na zachowanie równego smaku. Nie stroń od cierpienia, jest ono zasadniczo dobre. Umysł zatopiony w potępieniu i otrętwieniu, gdy uprzytamnia sobie, czym jest czystą istotą, oczyszczoną ze wszelkiej niedoskonałości. Więc nie myśląc, że powinieneś to wszystko oczyścić, nie stroń od ogłupiałego stanu umysłu, jest on zasadniczo dobry. Nawykowe wzorce, próbowane w nas od czasów bez początku, są niepoliczalnymi drzwiami, którymi wkracza iluzja. Gdy nie dajemy się im omamić, nie medytuj również na ich ustach. Nie stroń od myśli, one są zasadniczo dobre w swojej naturze. Stan współprzejawiania się nie zna narodzin ni śmierci, nie zna powstawania, ustania ani przebywania gdziekolwiek. To nieskończoność, to ogromna przestrzeń stanu bezwarunkowego. Nie stroń od śmierci, ona jest zasadniczo dobra. Wszystkie te 8 rzeczy, od których nie należy stronić, ponieważ są zasadniczo dobre same w sobie, wymagają medytacji, która przemienia je w równy smak. Są one myślą płynącą z serca wuja i siostrzeńca, naszych mistrzów. Są młotem na czary i mary Arni Prowe. Są one praktyką do zastosowania przez takich nędzarzy jak Ty i ja. Są one narzędziem, które utrzymuje nas w naturalnym odosobnieniu. Są najświętszą błogością, która przynosi 2 rodzaje korzyści. Już od samego początku miałeś to opanowane, stary przyjacielu, ale lepiej, żebyś zastosował to w praktyce. So now we'll continue with the video of Kempo Rinpoche here explaining the verse about illness. I teraz będziemy kontynuowali wyjaśnienia Kempo Rinpochego zwrotki dotyczącej choroby. And we heard this explanation last night, but we'll hear it again to refresh it. Słuchaliśmy już tego wczorajszego wieczora, ale po to, aby odświeżyć sobie w pamięci, posłuchamy teraz jeszcze. The first thing that we don't need to get rid of or shun because it's basically good is illness. So Gautama sings, the illness and its painfulness have neither base nor roots. Czy potrzebne jest tłumaczenie? To jest pytanie. Czy ktoś sobie życzy, aby było tłumaczone na język polski? Też są, tak? Okej. W takim razie pytanie, czy mam robić to symultanicznie, czy robić przerwę? Dobrze. Czy robić przerwę? Czyli sekwencjami, tak? Więc the consecutive translation. Okay. Some parts, short parts. When Ari will go short part, I will translate piece by piece, yeah? Okay. Consecutive, okay? Okay. So what's been said up to now is that Rinpoche will be explaining this verse about illness. Czyli do tej pory to, co było powiedziane, to to, że Rinpoche wyjaśni zwrotkę dotyczącą choroby. And here we're only taking the translation of it into English. I Ari tłumaczy to na język angielski. Relax into it, fresh and uncontrived, revealing Dharmakaya way beyond all speech and thought. Don't shun them, pain and illness are basically good. So that's a translation, that's the verse from that book. I to jest
tłumaczenie trzeciej zwrotki. Choroba ani jej bolesność nie mają ani podstawy, ani korzenia. Odpręż się w niej, tak na świeżo, tak naturalnie, ujawniając dharmakaję, drogę poza wszelką mową i myślą. Nie odrzucaj ich, bo ból i choroba są zasadniczo dobre. Illness is something that appears to bring with it suffering that can be intense, very sharp, and painful. But when we examine it, then what we find is that we can't see that there is any illness that is really one thing, nor can we find any illness that is many things. Choroba jest tym, co powoduje powstawanie bólu. Bólu, który może być bardzo ostry, przejmujący i generować cierpienie. Natomiast jeżeli zaczynamy analizować chorobę, czym ona jest, to w analizie tej nie jest ona ani czymś, co byłoby pojedyncze, ani czymś, co byłoby złożone. So the nature of illness is beyond one and many. And since it's not one and it's not many, it doesn't really exist. W związku z tym natura choroby jest czymś, co jest poza bycie jednością lub wielością. Coś, co jest poza jednością i wielością, czyli nie mieści się ani w tej kategorii, ani w drugiej kategorii, nie istnieje. So is that clear? Czy to jest jasne? Czyli albo coś może być pojedyncze, albo złożone. Jeżeli coś jest ani pojedyncze, ani złożone, to znaczy, że nie istnieje. If we take an example, you have influenza. Na przykład, jeżeli weźmiemy przykład przeziębienie. So you have a headache, sore throat, and stopped up nose. Mamy ból głowy, mamy ból gardła, mamy katar, coughing, mamy kaszel, you have fever, mamy temperaturę, you're feeling very weak. czujemy się słabo. So that illness, which we use one name called influenza, but it's not one thing. Czyli ta choroba, którą nazywamy przeziębieniem, nie jest jedną rzeczą. Używamy do tego jednego słowa, ale to nie jest jedna rzecz. The sore throat is not the headache. Ból gardła nie jest bólem głowy. The headache is not coughing. Ból głowy nie jest kaszlem. They're different things. Są różne rzeczy. So the illness is not one. Czyli choroba nie jest czymś pojedynczym. But also at the same time, the headache is not a one illness and the sore throat is a different illness. Natomiast z drugiej strony ból głowy i ból gardła nie jest z kolei inną chorobą. So the headache, the sore throat, the fever, the coughing and so on are not many illnesses. Czyli ból głowy, kaszel, ból gardła, katar nie są różnymi chorobami, są wyrazem tej samej choroby. So the illness itself is not one thing and it is not many things. Czyli choroba nie jest ani jedną rzeczą, ani nie jest wieloma rzeczami. We get confused about it because we use one name for it. We call all of those different parts of the illness, we call influenza. Możemy być pomieszani z tego powodu, ponieważ używamy na te różne aspekty doświadczenia jednej nazwy, choroby, przeziębienie. So to our thinking mind, it sounds like it's one illness, influenza. Czyli dla naszego myślącego umysłu brzmi to tak, jak byłaby jedna choroba, przeziębienie. But that name, influenza, is a generalization of all of the different parts of the illness. Natomiast to słowo przeziębienie jest uogólnieniem dla różnego rodzaju przejawień tej choroby. So influenza is not the illness. Influenza is a concept which we're applying to the many different parts of the illness. Czyli przeziębienie nie jest
czymś, co istnieje prawdziwie, inaczej jak tylko nazwa, którą to nazwę stosujemy na różne części tego, co się manifestuje. And we do that same thing with any sort of object we experience. I te same podejście mamy w przypadku wszystkich innych doświadczanych obiektów. Like the word lawn. Lawn, the grass. Like when you have a lot of grass, in English it's called a lawn. Aha, okej. Jeżeli mamy słowo na przykład trawnik. Lawn sounds like one thing, right? Czyli brzmi to tak, jakby to była jedna rzecz. But you look at the lawn, and it's this blade of grass, this one, this one, this one, hundreds of thousands of blades of grass. Natomiast jeżeli przyjrzymy się trawnikowi, to widzimy, że tutaj jest źdźbła trawy, tam jest źdźbła trawy, widzimy wreszcie setki, tysiące źdźbeł trawy, które tam rosną. And if we just have one blade of grass, we wouldn't call it a lawn. I kiedy mielibyśmy tylko jedno źdźbło trawy, to nie nazywalibyśmy tego trawnikiem oczywiście. So that's exactly the same thing that we're doing with the illness. We're taking all the different parts, calling it one thing. But it's not one thing physically. I dokładnie jest tak samo z chorobą. Na te różne manifestacje, różne elementy, które zachodzą fizycznie, przypisujemy mentalnie jedną nazwę. Natomiast nie ma czegoś takiego jak pojedynczość, jak to, co ta nazwa mówi. Coś takiego nie istnieje fizycznie. Just like the lawn is not one thing physically. W taki sposób, jak trawnik nie jest fizycznie żadną pojedynczą rzeczą. The oneness is a concept that's been projected onto the many parts. Pojedynczość jest koncepcją, która została zaprojektowana na różnorodne rzeczy. We do the same thing with body, right? To samo, co mówiliśmy wczoraj na temat naszego ciała. So oneness does not exist physically anywhere. Pojedynczość fizycznie nie istnieje w żaden sposób. Nigdzie. Oneness only exists as a concept. Pojedynczość istnieje wyłącznie jako koncepcja. It has no actual existence. Czyli nie ma żadnego prawdziwego istnienia. We think the lawn is one. The lawn is not one. My myślimy, że trawnik jest jeden. Trawnik nie jest pojedynczy. We think the body is one, but the body is not one. Myślimy, że ciało jest pojedyncze, ale nie ma żadnej pojedynczości w ciele. And the same with the illness. To samo tyczy się choroby. So that's why we can say the illness does not truly exist. It's not one thing. Czyli możemy powiedzieć, że choroba nie istnieje prawdziwie. Nie ma żadnej jednej rzeczy, takiej jak choroba. At the same time, it's not many things. W tym samym czasie nie jest ona również wielością. The many parts of the body that are experiencing the pain are not many different illnesses. Różne części ciała, które doświadczają bólu, nie są różnymi chorobami. So when you analyze the illness to see if it truly exists, if it truly exists, it has to be either one thing or many things. Czyli aby choroba mogła istnieć jako prawdziwa rzecz, musi być albo jedną rzeczą, albo wieloma rzeczami. But when you look at it closely, it turns out it's neither one nor many, therefore it does not truly exist. Natomiast jeżeli się bliżej przyjrzymy temu, co nazywamy choroba, to nie jest to ani jedna rzecz, ani wiele rzeczy. W związku z tym konkluzja jest taka, iż nie istnieje prawdziwie. If it doesn't truly exist as the phenomenon that it appears to be, then what is it actually? Jeżeli nie istnieje prawdziwie jako zjawisko, które się manifestuje, to czym ona jest w rzeczy samej? Actually, it is the nature of mind manifesting in that particular way. W rzeczy samej jest to natura umysłu, która się manifestuje w ten szczególny sposób. And nature of mind is what Rinpoche and the
and Gursamba in the song are calling Dharmakaya. I natura umysłu jest tym, co Khenpo Rinpoche i Gesangpa określają jako Dharmakaya. We are in having the illness, we are actually experiencing Dharmakaya, but the mind is confused by the appearance and thinks the appearance is truly existing as an illness. Czyli doświadczając choroby, tak naprawdę doświadczamy Dharmakai, natomiast umysł jest pomieszany poprzez to przejawienie i błędnie traktuje tę manifestację, to przejawienie jako prawdziwie istniejące. So Rinpoche will explain more about that. I Rinpoche wyjaśni to szerzej. It has no base. It has no root in true existence. There is the illness. Nie ma podstawy, nie ma korzenia prawdziwego istnienia. It's not real. Nie jest prawdziwe. So then what to do? Well, just relax into it, fresh and uncontrived. W związku z tym, co robić? Po prostu zrelaksować się w tym, odprężyć się, odświeżyć. Relax into it, fresh and uncontrived. Uncontrived means you don't try to do anything. Zrelaksować się w tym i nie fabrykować, to znaczy nic z tym nie robić. Nic nie czynić z tym, w czym się jest, czego się doświadcza. So instead of fighting the illness and hating it and getting a big problem because of it, zamiast walczyć z tym, nienawidzieć tego, czynić wielkie halo z tego faktu, you're just flowing with it, you're just enjoying the ride. Po prostu płyniemy z tym. Cieszymy się faktem manifestacji. And it's not all that bad, right? Wtedy nie jest najgorzej. If you have influenza, you don't have to go to school. Masz katar, nie idzie do szkoły. Nie You jest źle. don't have to go to work. Nie idzie do roboty. You don't have to make dinner. Nie musimy przygotować obiadu. Can just enjoy. Możemy się radować tym, co jest. Don't try to alter anything or create any situation other than just the natural one, the nature of the illness as it is. Czyli nie przekształcamy tego, nie zmieniamy. Pozostawiamy ją takim, jakim jest. I tyle. Fresh means that the nature of this illness is nothing other than the fresh, the new nature of mind. Every moment it's completely fresh and new. Świeżość znaczy świeżość umysłu. Znaczy to, że natura umysłu manifestuje się z chwili na chwilę na nowo, w nowy sposób. That is its quality. To jest jego jakość. Cecha. And since that's the case, then all we need to do is relax. Ponieważ tak to pracuje, jedyne co należy zrobić, to zrelaksować. Don't be tight. Don't try to struggle with it, but just relax into its fresh nature. Nie być napiętym, nie walczyć z tym, po prostu się zrelaksować, odprężyć, spocząć w naturze tego. But what if you're thinking, I don't like it? A co jeżeli myślimy, ja tego nie lubię? Then you're not relaxing. Czy to znaczy, że się nie relaksujemy wtedy? You're fighting it. Walczymy z tym. It doesn't help the situation to say I don't like it. It only makes you feel worse. W żaden sposób stwierdzenie nie lubię tego nie pomaga sytuacji, wręcz ją pogarsza. So on top of the illness, you have not liking it. Czyli oprócz choroby mamy jeszcze nielubienie tej choroby.
So it's not a skillful way of dealing with the illness. To nie jest ręczny sposób pracy z chorobą. It's a stupid way of being sick. To jest głupi sposób bycia chorym. Without any fabrication. When we do that, then the illness, the essence of the illness, shines as the Dharmakaya. I kiedy tak czynimy, to choroba sama w sobie ujawnia, świeci, jest dharmakają. Unaocznia nam dharmakaję. No, unaocznia? Unaocznia. Whose nature is inexpressible and inconceivable. Natura jej jest niewyrażalna i niepojmowalna. Way beyond all speech and thought. Poza naszą mową, poza naszym myśleniem. So by relaxing into the illness without struggling with it, without describing it to yourself, without getting caught up in dislike, you're resting beyond all descriptions and all concepts. Spoczywając w naturze choroby, nie opisujemy jej, nie omawiamy jej, nie odnosimy się emocjonalnie do niej. Pozostawiamy ją poza wszelkimi opisami, wszelkimi nazwami. So the illness is providing you with the opportunity to be open, spacious and relaxed. Czyli choroba daje nam możliwość bycia w otwartości, przestronności i zrelaksowaniu. It's like being on vacation. Jest jak bycie na wakacjach. There are two kinds of Dharmakaya, two aspects of it. The first is the Dharmakaya of natural purity, that is the true nature of mind. Są dwa aspekty dharmakai. Naturalna czystość jest pierwszym z nich. So that's the aspect of Dharmakaya that we all have. Czy to jest ten aspekt dharmakai, który mamy wszyscy. For all of us, the very nature of the illness is open, spacious and relaxed beyond anything you can think or say. Czyli naturą każdej choroby jest otwartość, przestronność i zrelaksowanie, a jako bycie poza, ten aspekt jest poza wszelkimi opisami. That's the naturally present enlightened state. Jest to naturalnie obecny stan oświecenia. The second aspect of the Dharmakaya is when one attains the temporary stains that obscure our realization. That is the Dharmakaya endowed with the two types of purity, both the... So there was a problem with the recording, or some of the sound got lost. So I have to read Ari's lips. W związku z tym musimy czytać z ust Ariego. Drugi aspekt dharmakai. But I know what he said because I heard what Rinpoche said before, and that's what Ari is translating. So what Rinpoche said was the second aspect of Dharmakaya is when you have achieved complete enlightenment, like full and complete Buddhahood, and there you have the Dharmakaya which has been freed of all the superficial stains that are preventing realization. Natomiast ja słyszałem to, co powiedział Rinpoche, to, co Ari tłumaczył, się nie zapisało. I to jest ten drugi aspekt dharmakai, który jest osiągany na etapie oświecenia,
kiedy zostają oczyszczone wszelkie splamienia, zaciemnienia tejże dharmakai i jej pełen potencjał, pełna jakość może być doświadczana. So this relaxing that we're talking about here is compared to dreaming that you're sick while you know that you're dreaming. I porównywalne jest to do sytuacji, kiedy śnimy o chorobie i w pewnej chwili uzmysławiamy sobie, że to, co doświadczamy, jest tylko chorobą we śnie, jest tylko snem. As long as you know that the sickness you're experiencing as a dream is only a dream, then it doesn't produce the suffering of being ill. Kiedy uzmysławiamy sobie, że cierpienie, które doświadczamy, jest tylko i wyłącznie cierpieniem we śnie, to wtedy to cierpienie, które doświadczamy, jako rozpoznane cierpienie we śnie, nie generuje cierpienia. So we can have that kind of experience through our meditation training, where we know the illness is only like a dream appearance. Przepraszam, powinienem powiedzieć, doświadczenie choroby nie generuje cierpienia. Czyli sprawa polega na tym, żeby rozpoznać, iż nasza choroba jest jak choroba we śnie i wtedy ta choroba rozpoznana jako choroba we śnie nie generuje cierpienia. But what happens for us is that we tend to forget it. Even when even during the dream, to recognize that we're dreaming, and then maybe a few minutes later we forgot that it's a dream and we're back into thinking it's really happening. Natomiast to, co nam się wydarza, to już mamy tendencję do zapominania. I nawet jak na chwilę uzmysłowimy sobie, że ta choroba jest jak choroba we śnie, to za chwilę zapominamy o tym fakcie i traktujemy chorobę jako coś, co istnieje prawdziwie. And the same as practitioners on the path, we can get experiences of seeing clearly that the sickness is not really existence, mere appearance, but we tend to forget it. Dokładnie to samo tyczy się nas jako praktykujących, iż możemy mieć doświadczenie, że choroba jest jak choroba we śnie, natomiast to doświadczenie jest niestabilne i po prostu umysł ma tendencję do zapominania i powrotu do traktowania choroby jako prawdziwie istniejącej. But the second kind of dharmakaya would be when you recognize that the illness is an empty appearance and you don't forget it. It's a stable experience. You don't flicker in and out of it. Natomiast ten drugi aspekt dharmakai jest stabilnym rozpoznaniem choroby jako będącej jak sen, jak iluzja i osiągnięcie tego drugiego aspektu powoduje, że umysł jest w stabilnym stanie niezapominania tego aspektu złudzenia, czy też stabilnie pamiętamy, że to, co doświadczamy, jest tylko jak choroba we śnie. And when the 16th Karmapa was dying from cancer, people would come into the room, the doctors and nurses would come into the room, and the Karmapa was comforting them. And the students would come into the room, and the Karmapa was comforting them and helping them feel good, like saying, when you die, nothing happens. So that the Karmapa was in no way disturbed. His mind was not disturbed from relaxing into the Dharmakaya. And so he was able to deal with the illness in the most effective way by helping others to not suffer because of his illness. Kiedy 16 Karmapa umierał z powodu nowotworu, ludzie, którzy go odwiedzali, zarówno mnisi, mniszki, to Karmapa to, co czynił, to dbał o ich komfort i uczył ich o tym, iż choroba nie istnieje prawdziwie
że śmierć nie istnieje prawdziwie, czyli jak gdyby demonstrował pełne urzeczywistnienie tego aspektu iluzji tego, co doświadczał, i chorobę wykorzystywał w najlepszy z możliwych sposobów. Poprzez tę chorobę, czy wskutek tej choroby uczył innych o naturze umysłu. Natural purity of the nature of mind and the purity of being free from all of the fleeting stains. Czyli te dwa aspekty dharmakai, to jest naturalna czystość dharmakai oraz naturalna czystość oraz czystość rozumiana jako oczyszczenie wszystkich zasłon z plamień, które przysłaniają doświadczenie tej naturalnej czystości. But the key is to realize that the illness itself is of the nature of this dharmakaya of natural purity. Natomiast chodzi o to, aby urzeczywistnić, że choroba ma naturę, choroba jest sama w sobie tą naturalną czystością dharmakai. That's really what it is. Ona tym właśnie jest. And since that's the case, and since also the suffering, the pain, doesn't really exist, it's just like suffering illness in a dream. And when you dream and you don't know you're dreaming, the illness seems to be real. But if you recognize you're dreaming, you know that it has no substance at all. Please repeat. Okay. Choroba, I will try. Choroba jest tak jak sen. Natomiast choroba nierozpoznana tak jak sen, iż jest ona tak jak sen, powoduje cierpienie. W chwili, kiedy rozpoznamy, iż choroba jest jak sen, jak iluzja, jak złudzenie, również rozpoznajemy, że cierpienie, które z niej powstaje, czy też ona generuje, również jest jak sen, jak iluzja. Jak cierpienie. Did he get it? More or less. Great. Then for these two reasons, illness is not to be shunned. Right? First is its nature as this purity, and second, as an appearance, it's just a confused appearance. W związku z tych dwóch powodów choroba jest czymś, czego nie należy unikać. Nie należy jej unikać z powodu pierwszego, iż jest ona, że jej naturą jest jej natura jest czysta. Jest to naturalna czystość dharmakai, a jej sposób jawienia się jest wyłącznie pomieszanym pojmowaniem tegoż. That has no inherent existence. Nie ma wewnętrznego, własnego, nie ma wrodzonego istnienia. Tak jest. Yeah, the illness is just an appearance and has no inherent existence. Czyli choroba jest tylko przejawieniem, która nie ma wrodzonego istnienia. And the same with the pain. To samo tyczy się bólu. So therefore, illness is not to be shunned. It's basically good. Dlatego też choroby nie należy unikać. Jest ona w swojej podstawie dobra. Nice, huh? Miła. We apply the same understanding to illness as we would if we were sick in a dream and we knew that we were dreaming while it was happening. Czyli jest to tak, jakbyśmy chorowali we śnie i byśmy uzmysłowili sobie, iż jest to choroba, która dzieje się tylko we śnie. Tam nejzo yemi chadra mai de lade de sebene yese samna tande ma bane da khebane trona donje chomdor de rase janga trodanta
Nyama Pata Kodantar, Labi Maba Nedai, his also. Turnang, then a don't and Turnang, Trupe Mam Kingdom, Turnang, don't Chondro nuts over there. Rasi Tianga Drudantar. Don't Chondro the same Turnang, Ranga same thing, Tambu Java Mapa, Targaba Mapa. We never saw Trupe Tatam Jedan Dragon. Tarasena Nyam Nawata Yomba Batsawa going down Dragon. Yama Batsa going down Travati Sena Lade Mapang Nedai Lade Yang Panzer Madropa Lade Saint Gentlemanza in Besena Lade Mapang Mare Neda the Saint Mola the name Lade Soji Jeme Male Besena Lade Mapang Nedai. Somebody might think it's wrong to say that illness has no base or no root, no origin, because illness is an affliction caused by obstructing spirits. Może ktoś powiedzieć, iż jest niewłaściwym stwierdzenie, iż choroba nie ma podstawy, nie ma korzenia, nie ma prawdziwego istnienia. Można powiedzieć, że przyczyną choroby są demony. Negative forces like demons and ghosts. So Goswami addresses that concern in the next verse. What siły nieczyste, demony, duchy, etc. I wyjaśnia to Goswami w kolejnej zwrotce. So this was particularly a strong idea in Tibet, that illnesses were caused by demons. Tego rodzaju koncepcja, iż choroby są generowane przez demony, istniała w Tybecie. Now we call them bacteria. Teraz nazywamy to bakteriami. Confusion takes to be taking place is negative forces work, but it's all your own mind, simple, unborn, unceasing, without anxiety or even worrying at all. Don't shun them. Demons and gods are basically good. What confusion To, co w pomieszaniu wydaje się dziać, jest dziełem negatywnych sił, iż jest dziełem negatywnych sił, lecz wszystko to twój własny umysł, prosty, nienarodzony, nieustający, bez niepokoju i cienia zmartwienia. Nie stroń od nich. Demony i bogowie są zasadniczo dobrzy. To be taking place is negative forces work. In fact, the appearance of a harmful spirit is just a confused projection of the mind. It has no existence of its own. To, co w pomieszaniu wydaje się być dziełem negatywnych sił, duchów, to jest wyłącznie pomieszany umysł. Duchy, demony nie istnieją same z siebie. As this idea of negative forces having an influence on the mind, and then that having an influence on your health, is something we're familiar with. I my znamy to podejście, że istnieją określone negatywne siły i te negatywne siły na nas oddziaływują i wskutek tych oddziaływań chorujemy. We often see it with small children that they don't want to sleep with the lights turned off. Tam pamiętamy, że jako dzieci często nie chcieliśmy spać przy zgaszonym świetle. Because they're afraid that there are strange monsters in the dark. Dzieci się boją jakichś demonów, które wyjdą z ciemności. And that can cause an illness. I takie demony mogą być przyczyną choroby.
actually happened for me when I was a small child. Rzeczy same wydarzyło się to mnie, kiedy byłem dzieckiem, małym dzieckiem. When my mother would turn out the light, then I would feel like there was a monster under the bed, and I was falling down through the bed so the monster could capture me. I wtedy, kiedy mama gasiła światło, miałem poczucie, że pod łóżkiem jest wielki demon i jak światło gaśnie, to ja się jak gdyby zatapiam w to łóżko i ten demon mnie obejmuje, pożera. Then I would start shouting and screaming, and my mother would come running in, and I was completely in this kind of fit, epileptic fit, epilepsy. Aha, okej. I kiedy zacząłem wrzeszczeć, mama przybiegła i zobaczyła, że jestem w tych takich epileptycznych drgawkach, tak? So my mother called the doctor, and he came out, and he confirmed that this was epilepsy. I mama zawołała lekarza, lekarz przyszedł i potwierdził, tak, to jest epilepsja. And this was after it happened several times. I to wydarzyło się wielokrotnie, to się wydarzyło po wielokrotnym zajściu. And the doctor ordered prescribed medicine for epilepsy, which I started taking. It took 4 or 3 years. Lekarz przepisał mi lekarstwa na epilepsję i brałem te lekarstwa przez 3-4 lata. Na padaczkę. So that's a clear example of the idea of a negative force or a demon or a monster producing an effect on our health. I to jest przykład jak właśnie takiego traktowania, takiego podejścia, że demony są tym, co mają wpływ na nasze zdrowie. And some people get very disturbed when they watch the news. Watch the news. Tak, ludzie są bardzo wzburzeni, rozproszeni, kiedy słuchają wiadomości. And often there's good reason to be disturbed. Czasami są naprawdę powody ku temu. But if you fixate on it too tightly, then it can cause health problems. Natomiast jeżeli uchwycimy się ich za mocno, to one faktycznie mogą spowodować poważne choroby, poważne problemy zdrowotne. It can disturb heart rhythm, digestion, prevent sleeping, and all of those have a negative effect on the health. Czyli mogą spowodować problemy z biciem serca, arytmią, mogą powodować problemy trawienne, mogą powodować problemy ze snem i tak dalej. So that's we say opening your mind for negative forces influence. W jakim sensie jest to otwarcie się umysłu na wpływ negatywnych sił. So what to do? Czyli co czynić? I mean, one way would be not to watch the news. Jeden ze sposobów byłoby nie oglądanie wiadomości. But as long as we have this tendency to take everything as totally real and totally threatening, then it's going to come up in some other context. Natomiast w związku z tym, że mamy tę silną tendencję do brania rzeczy jako prawdziwie istniejących, jako prawdziwych, to pojawia się inny kontekst. So it's better to watch the news and work with it in that context. Czyli lepiej jest oglądać wiadomości i pracować z tym aspektem. And also Rinpoche taught that watching the news can be an activity of compassion. I Rinpoche również uczył nas, iż oglądanie wiadomości może być rozwijaniem współczucia. He pointed out there's a connection, there's a communication going on. When you're getting a signal from a television camera, television station, that signal is coming into you, but you can also send the signal back. I mówisz, że jeżeli oglądamy wiadomości, to jest to pewna komunikacja, czyli istnieje komunikacja ze stacji nadawczej, która nadaje sygnał, który przez odbiornik przechodzi do nas, ale my również możemy wysyłać swój sygnał w drugą stronę. So when you see a television broadcast of a terror attack in the market,
and you see people lying around all over the place, and the buildings are destroyed, and people are dying, and you can send compassion back through the television connection, so that you can communicate with those people in that instant. Czyli kiedy w telewizji nadają wiadomości z ataku terrorystycznego na supermarket i kiedy widzimy, jak wybuchają bomby, następuje strzelanina, ludzie giną, cierpią, krzyczą, to my, widząc to, możemy z drugą stronę wysłać swoją reakcję współczucia, swoją reakcję w ich kierunku. I to powoduje jak gdyby komunikację dwustronną. You can offer consolation to people who are experiencing that. Consolation? Pocieszenie. Pocieszenie. Właśnie, czyli możemy słowa otuchy, tak? You can pray for them that they will be reborn in a better situation. Możemy się modlić, aby odrodziły się w lepszych warunkach. So this is the power of prayer. To jest siła modlitwy. And also how powerful the effect of your compassion would depend on the power of your meditation. I siła naszego współczucia będzie proporcjonalna do siły naszej medytacji. So a highly realized master, like Rinpoche, can greatly benefit people whom he sees suffering on the television. I urzeczywistnieni mistrzowie tacy jak Khenpo Rinpoche mogą przynosić pożytek istotom, nawet tym, które widzą w telewizji. So this whole explanation, this whole training is not only that we can overcome our own suffering, but that we can benefit others. Czyli cała ta praktyka, to ćwiczenie jest nie tylko po to, aby poradzić sobie z własnym cierpieniem, ale również, żeby oddziaływać na cierpienie innych. The less we are disturbed ourselves by pain and illness and misfortune, the more skillful we can be in benefiting others. Im lepiej sobie poradzimy z własną chorobą, z własnym cierpieniem, z własnymi problemami, tym lepiej jesteśmy w stanie wspierać innych w rozwiązaniu ich problemów. So all of those negative circumstances are here being referred to as demons or negative forces. Wszystkie te negatywne uwarunkowania są widziane jako demony i złe, negatywne siły. But what are these demons actually? Ale czym one są, te demony w rzeczy samej? The answer is coming. Odpowiedź nadchodzi. So whatever supernatural powers the demon may appear to have, it's just a confused projection of mind. Jeżeli kiedykolwiek te ponadnaturalne, demoniczne moce pojawiają się, jest to nic innego jak tylko moc umysłu. And if we examine what this mind is that is producing these appearances, these confused appearances, it is unborn in the beginning. It doesn't abide anywhere in the middle. It doesn't cease in the end. Jeżeli zbadamy źródło tych negatywnych sił, demonów, to jest to umysł. Jeżeli zbadamy umysł, to na początku jest on niezrodzony, nigdy się nie narodził. W środku nigdzie nie trwa, nigdzie nie pozostaje. I na końcu donikąd nie odchodzi, nigdzie nie ustaje. Its nature is free from these conceptual notions of arising, remaining, and ceasing. Jego natura jest wolna od tych konceptualnych terminów, jak powstawanie, trwanie i ustawanie. We studied this when we
when we studied the Prasangika Middle Way School, the Consequence Middle Way School. My mówiliśmy o tym, kiedy studiowaliśmy Prasangikę, szkołę Madhyamaki, konsekwencjonalistów. Tych, którzy są konsekwentni. And that school explains how it is that phenomena do not actually arise. I ta szkoła wyjaśnia, jak to się dzieje, że rzeczy same w sobie nigdy nie powstają. And they appear to arise, and we take that appearance as being true. One się jawią, jakby powstawały, i my bierzemy to przejawienie tak, jakby one prawdziwie powstawały, jakby były coś prawdziwego. And that's why the appearance is called a delusive appearance, or a confused appearance. I dlatego też przejawienia, zjawiska zwane są łudzącymi, tym, co powoduje złudzenie. And because the objects, everything we are seeing, are mere appearances. Ponieważ przedmiot, obiekt, jaki postrzegamy, jest jedynie przejawieniem. And they are not actually objects that have arisen. They just appear to be those objects. The objects themselves haven't actually arisen. Czyli obiekt, to co jest doświadczane, obiekt, nigdy nie powstał. Nie ma prawdziwie istniejących przyczyn, które by go wygenerowały. Just like the objects in a dream. W taki sam sposób jak obiekty we śnie. It appears to be a flower in a dream with a bee inside. Jawi się jak kwiat we śnie z pszczółką w środku. But that's a mere appearance. The flower and the bee don't exist as objects. They have never arisen as the objects that they appear to be. Czyli kwiatek we śnie z pszczółką w środku nigdy nie pojawił się jako prawdziwy kwiat w taki sposób, w jaki się manifestuje. And because there is no arising of objects, there is no remaining. They do not remain and they do not cease. Ponieważ nie ma prawdziwego powstawania przedmiotu, nie trwa on i nie ustaje on również prawdziwie. So there's no death. W związku z tym nie ma śmierci. There's an appearance of death. Natomiast jest przejawienie śmierci. So the Bodhisattva's compassion is the Bodhisattva, him or herself, sees clearly that all the phenomena are illusory appearances and has compassion for those who do not see it. Czyli współczucie bodhisattwy polega na tym, iż bodhisattva postrzega wszystkie zjawiska jak iluzje, jak złudzenie i utrzymuje umysł współczucia współczujący do tych wszystkich, którzy nie postrzegają tak rzeczywistości. Knowing that, then we can be free from all anxiety, from all nervousness, from all depression, or being disheartened. I wiedząc to, utrzymujemy umysł wolny od wszelkiego rodzaju pobudzenia, od wszelkiego rodzaju nerwowości, od wszelkiego rodzaju poruszenia. And I think the next word is discouraged. Discouraged. Yeah. There's no reason to worry at all. Because I również zniechęcenia, discouraged, tak? Nie utrzymujemy żadnego zniechęcenia w stosunku do rzeczywistości. So there's no reason to worry, and then now comes why we don't need to worry. Czyli nie ma powodów, żeby się przejmować, żeby się zamartwiać i za chwilę będą podane powody, dlaczego właśnie taki umysł trzeba przyjąć. Because demons and gods don't need to be abandoned, they're basically good. They don't need to be gotten rid of or shunned because they don't really exist in the first place.
Czyli demony i wszelkiego rodzaju negatywne siły nie są czymś, co należy usunąć. Nie są tym, ponieważ one nie istnieją prawdziwie tak, jak się manifestują. I w związku z tym, że nie istnieją prawdziwie, to nie ma co usuwać. Czyli to, co się manifestuje w swojej podstawie, jest dobre. There's nothing really there. It's just a confused projection. Nie ma nic tam naprawdę poza pomieszaną projekcją. And the true nature of mind isn't altered or corrupted in the slightest by the appearance of gods and demons. Prawdziwa natura umysłu nie jest w żaden sposób skorumpowana poprzez manifestowanie się demonów i negatywnych sił. Its nature is purity that can't be affected by such appearances. Jego naturą umysłu jest czystość, która w żaden sposób nie ulega wpływom, manifestacjom, które doświadczamy. So therefore demons and gods are not to be shunned. They're basically good. Dlatego też demony i bogowie są czymś, czego należy unikać. Są one dobre w swojej podstawie. So I think this would be a good place to have a break. Wydaje się, że to jest dobra chwila na przerwę krótką. Now that we know that there's nothing really to worry about. W związku z tym teraz wiemy, że nie mamy się czym martwić. And when we come back from the break, if anybody has any questions, we can discuss. I po przerwie będą pytania, jeżeli są pytania, będziemy dyskutować. Thank you. How long should the break be? Maybe 10 minutes, nie? Okay, maybe 20, longer. Maybe 20. Okay, 20 minut, przerwa 20 minut. Spotykamy się za 25:11. Break 20 minutes.